Zapraszam na pierwszy w tym roku lampionik z domkami. Lampionik, jeżeli go podświetlimy, ale jeżeli światełka zabraknie, to po prostu słoik albo pojemnik na pierniczki. Ten lampionik jest pierwszy, ale druga, alternatywna wersja już się dla Was kręci. Tym razem zdjęć do filmu dodałam naprawdę dużo, ponieważ nie potrafiłam się zdecydować, o której porze dnia ten lampion wygląda najlepiej. Moje świecidełko powstało na bazie pojemnika z Pepco, ale oczywiście każdy zwykły słoik będzie się świetnie nadawał. Pierwsza warstwa to efekt szronu nakładany gąbeczką. Jedna cieniutka warstwa prezentuje się najfajniej. Nakładamy i zostawiamy do wyschnięcia. Ozdobą lampionu są domki i mamy w tym roku dwa ich rodzaje do wyboru. Takie zwykłe, tradycyjne oraz wersja bajkowa. Domki są różnej wielkości, ale oscylują około 6 cm, więc świetnie się nadają na wszelkie słoiki. Farby akrylowe i pędzel wachlarzyk. Tło naszych domków będzie stanowił las, a raczej choinki w odcieniach koloru niebieskiego. Najpiękniej i najprościej choinki malował Bob Ross. Uwielbiam oglądać jego tutoriale i Was do tego szczerze zachęcam. W opisie filmu zamieszczę link, żebyście mogli sobie sami zobaczyć, jak Bob Ross przepięknie i z jaką łatwością maluje choinki. Moje to nędzna imitacja, ale na potrzeby tego lampionu wystarczająca. Choinki zrobiłam dwuwarstwowo, choć prawdę mówiąc powinnam to zrobić odwrotnie. To jest pierwszy plan choinek i one powstają w ciemniejszych, wyraźniejszych kolorach. Choinki na drugim planie będą jaśniejsze, malowane jasną i rozwodnioną farbą. Malowanie powinnam zacząć właśnie od nich, ale wiecie jak to jest. Dopiero przed chwilą pomyślałam, że one właśnie by mi się przydały i trzeba je domalować. Choinki gotowe, a teraz domaluję zaspy oraz zawieje i zamiecie śnieżne. Zaspy to białe gryzmolenie na dole, a zamiecie i zawieje powstaną przez chlapanie białą farbą po całej pracy. Choinki sobie schną, a ja zabieram się za domki. Lubię kolor niebieski, więc nawet się nie męczę z innymi kolorami. Gwiazdeczki maluję na biało, a domki na niebiesko. Chatki można pomalować pięknie i dokładnie, ale ja jestem leniwa i po prostu dachy i doły przeleciałam troszkę ciemniejszą farbą. I obecnie domki prezentują się tak. Okienka domków od tyłu zalepię żółtą, zwykłą malarską farbą. Myślę, że to wygląda fajnie, a ramę okien pomaluję białą farbą akrylową, cieniutkim pędzelkiem. To nie jest specjalny cienki pędzel, to jest zwykły cieniutki pędzelek, któremu wycięłam 90% włosia. No cóż, dokładność i precyzja to nie jest moje drugie imię i tego niestety nie da się ukryć, więc mam nadzieję, że Wasze domki wyjdą piękniej. To jest lakier 3D, dam po kropelce do każdego okienka. Zobaczcie jaka jest różnica, do prawego okienka zakropiłam preparat. Myślę, że wygląda to fajnie. Aby domek fajnie leżał na słoiku, trzeba go odrobinę ukształtować. Przygotowany domek pasuje do słoika świetnie, natomiast taki bez kształtowania po prostu się kiwa i będzie go ciężko przykleić. Wszystko sklejam klejem na gorąco i zostawiam do wysuszenia. Sztuczny śnieg w słoiku i w pisaku, czyli zima nadchodzi. Można skromniej, można na bogato. Warto pamiętać jedną prawdę, pasta śniegowa niezużyta w tym roku, w przyszłym będzie do wyrzucenia. Dodatkowo śnieg można posypać brokatem i to wygląda przepięknie. Ja dla ozdoby postanowiłam jeszcze dodać kulki 3D, ale akurat wtedy wyłączyłam kamerę. Więc czarodziejsko przyklejone kulki wyglądają tak. Dla ozdoby dodałam jeszcze trochę brokatu oraz pastę koralikową. Pasta koralikowa to bardzo fajny preparat, daje efekt takiego oblodzenia. Jeżeli zależy mi, aby gdzieś użyć bardzo dokładnie pasty śniegowej, właśnie wtedy używam aplikatora. Ze spaceru z psem przetargałam trochę suchych krzaczorów i pomyślałam, że akurat dzisiaj mi się przydadzą. I jeszcze trochę pasty śniegowej i jeszcze trochę chlapania i mówiąc szczerze, to tutaj tylko zasmażki brakuje. Dam już spokój temu słoikowi, wysuszę i zajmę się górną kokardką. To są święta, nie oszczędzamy, więc góra także na bogato. Bawełniana koronka, wstążeczka, dzwoneczki i szyszunie.
sklejam do kupy i ostatecznie mój słoiczek, świeczniczek, pojemniczek prezentuje się tak. Jak się komuś domki nie podobają, to może zrobić sam las. A jak najpiękniej namalować las? Przypominam, należy się uczyć od Boba Rossa, a link macie podłączony pod filmem. W opisie filmu szukajcie także wszystkich produktów, które użyłam do zrobienia tego słoika, który w dzień prezentuje się tak, a ciemną nocą po wyłączeniu światła wygląda całkiem inaczej. Dziękuję za uwagę, zapraszam Was do naszego sklepu oraz na inspirello.pl.